Napis Połów niewodem, wieś Jagłowo nad Biebrzą, powiat Augustów 1968. Rybak stoi w łodzi przy brzegu rzeki. Tutaj wszyscy łowili ryby, a jednym z najpowszechniej używanych narzędzi była kłomla. Osadzona na tyczce siatka w formie ostrosłupa, wzmocniona gałązkami. Rybak wbija w dno wiosło, przyciąga do niego łódkę, na której stoi. Wkłada kłomlę do wody przy szuwarach. Podrywa ją w siatce ryby. Mężczyzna wrzuca je do kosza w łódce. Wkłada kłomlę do wody. Łowiono nią z łódki lub brodząc w wodzie przy brzegu i naganiając ryby uderzeniami drąga czy wiosła w nastawioną siatkę. Rybak uderza w szuwary wiosłem, przytrzymuje kłomlę nogą. Rzeka była blisko, tuż za domami. Była drogą łatwego transportu i gościńcem, którym do Sztablina lub do parafialnego kościoła w Dolistowie płynęły czółnami orszaki weselne i kondukty pogrzebowe. Mężczyzna płynie łódką. Do I wojny była to jedyna droga komunikacji, bo Jagłowo odcięte było od świata wodami Biebrzy i kanału augustuskiego i rozległymi bagnami. Wsi położonej na ubogiej ziemi rzeka dostarczała ryb, urozmaicających codzienne pożywienie i stanowiących dodatkowe źródło poważnego niekiedy dochodu. Ale większe połowy wymagały też doskonalszych narzędzi. Widok na drewnianą zabudowę wsi. Oto Antoni Pycz, rybak około 80-letni, wykonawca ostatniego niewodu w Jagłowie. Ostatniego, bo w Biebrzy nie wolno już łowić ryb, a niewód jest teraz eksponatem muzealnym. Taka sieć była poważną inwestycją, więc stanowiła zwykle wspólną własność i dzieło 4 rybaków, tzw. spółki niewodowej. Z własnoręcznie uprzędzionych nici konopnych 2 rybaków wiązało skrzydła niewodu, a 2 matnię. Następnie części te łączono, a krawędzie okrzywano linką. Górna krawędź zaopatrzona była w pływaki z kory, a dolna obciążona przywiązanymi łykiem kamieniami. Nazywało się to osadzaniem niewodu. Był to moment ważny, więc uroczysty. Sieć miała zapewnić rybakom zarobek, więc nie szczędzono trudu, żeby stała się łowna. Mężczyźni pracują przy wyrobie sieci. Służyła temu magia. 2 z nich obrębia brzegi sieci. Rzuca ją na podłogę. Zwija ją. Antoni przynosi drewniany stołek i miseczkę z ziołami. Wraz z drugim rybakiem kładzie sieć na stołku. Pozostali mężczyźni obserwują rytuał, palą papierosy. Antoni podpala zioła. Gotową już i złożoną na środku izby sieć najstarszy z rybaków obchodził 3-krotnie, okadzając płonącymi w miseczce ziołami z poświęconych na Boże ciało wianków. Antoni okadza sieć. Z miseczki unoszą się kłęby dymu. Antoni odkłada ją na podłogę izby. Pali papierosa. Na stole krzyżyk, różaniec, święty obrazek. Antoni kruszy zioła do płóciennej szmatki. Zawija ją w małą sakiewkę, związuje sznurkiem. Do deki, deseczki znaczącej wejście do matni, przywiązywano też tzw. szczęście, zawiniątko z odrobiną święconego chleba, soli i ziół święconych. Zabiegi te miały na celu zapewnić powodzenie i uchronić rybaków od nieszczęścia, utopienia, porwania sieci i od uroku. Antoni przywiązuje zawiniątko do przymocowanej do sieci deski. Drugi mężczyzna pomaga mu podnieść sieć. Kładą ją innemu rybakowi na ramionach. Niekiedy doskonalono też łowność niewodu, owijając weń z nienacka z góry upatrzoną, dorodną dziewczynę. Równie dorodne ryby miały wówczas wpadać do sieci. Szkodliwy wpływ złego, urocznego spojrzenia, jakimi są obdarzeni niektórzy ludzie, jeśli idący na połów rybacy na nich się natknęli, likwidowano, odwracając czapki wierzchem w dół, spluwając, a przeklinając.
stary to i wypróbowany sposób. Sezonem nasilonych połowów niewodem była jesień i zima, kiedy łowiono zaciągami pod lodem. Systemów zaciągu było kilka, z prądem i pod prąd, zataczając siecią łuk do jednego brzegu lub grodząc całą szerokość rzeki. Wybór sposobu i miejsca, tzw. toni, dyktowało rybakom doświadczenie. Tym razem będą łowili do jednego brzegu, po stronie łąk. Mężczyźni zanoszą sieć na brzeg, wchodzą do podłużnej łódki, rozwijają sieć, układają ją na dnie łódki. Trzech rybaków odpływa od brzegu. Dwóch z nich wiosłuje na stojąco, trzeci trzyma w ręce kosz. Wysadzony na brzeg rybak wybierze najpierw miejsce sposobne dla wyciągania niewodu. Rybacy podpływają do brzegu. Jeden z nich wychodzi z łódki. Idzie wzdłuż wody, przygląda się. Pozostali rybacy płyną dalej. Zatrzymują się przy wypłaszczeniu tuż za szuwarami. Rzucają sieć na brzeg. Stojący na nim rybak podnosi brzeg sieci. Jeden z mężczyzn stoi w wodzie. Potem wraz z drugim, wysadzonym nieco dalej, podciągają linami skrzydła niewodu zapuszczonego w toń przez rybaków z łódki i sterowanego przez nich. Dwaj rybacy odpływają z resztą sieci na łódce. Jeden z mężczyzn stoi na brzegu, rozkłada drugi koniec sieci. Ostatni z mężczyzn idzie wzdłuż brzegu za odpływającą łódką. Rybacy odpychają się wiosłami. Zatrzymują się, wyrzucają resztę sieci z łódki. Rybak rzuca stojącemu na brzegu mężczyźnie linę zamocowaną do sieci. Wyprzedzając nieco matnię sieci, starają się oni napędzić ryby do tej matni. On zawraca, rusza w stronę zarzuconego początku sieci. Ciągnie za sobą linę zamocowaną do jej końca. Rybacy na łodzi kontynuują zarzucanie sieci. Wyciągają jej kolejne metry z łodzi. Mężczyzna na brzegu szarpie za linę. Sieć stawia opór w wodzie. Rybak stoi na brzegu, spokojnymi, długimi ruchami ciągnie za linę. Tę samą czynność wykonuje rybak stojący przy początku sieci. Kolejny z mężczyzn wychodzi na brzeg, uderza wiosłem w szuwary. Ostatni, stojący na łódce rybak, również uderza wiosłem. Wszyscy przemieszczają się w stronę początku sieci. Następuje zamknięcie skrzydeł i wyciągnięcie niewodu. Dwaj mężczyźni stoją kilka metrów od siebie, ciągną za linę. Tym razem jednak bez rezultatu. Trzeba wybrać inną toń, a może i inny sposób połowu. Wyciągają pustą sieć. Wszyscy ciągną kolejne metry sieci w stronę brzegu. Trzech z nich stoi w szuwarach, jeden na łodzi. Rozmawiają ze sobą, pośród nich Antoni Pycz. Teraz będą łowili pod prąd, rozciągnąwszy skrzydła niewodu na szerokość rzeki. Rybacy wyciągają sieć. W imię Boże Antoni Pycz rozpoczyna zaciąg. Jeden z rybaków wylewa wodę z dna łodzi przy pomocy drewnianej szufelki. Dwaj rybacy stoją w łodzi. Jeden z nich trzyma końcówkę zarzuconej sieci. Rybacy z łódki cały czas napędzają ryby i pilnują, żeby sieć nie zaczepiła o coś i nie porwała. Linę prawego skrzydła przewodzi się teraz na brzeg, na którym zostanie wyciągnięty niewód. Nazywa się to przecięciem toni. Antoni zdejmuje czapkę, wykonuje znak krzyża, ciągnie za linę, zwija ją w rękach. Inny rybak stoi na drugim brzegu, również ciągnie za linę. Pozostali dwaj mężczyźni kontrolują połów z łodzi. Podważają brzeg sieci wiosłem, ciągną.
Sieć zostaje zamknięta przez skrzyżowanie skrzydeł i wyciągnięta na brzeg. Rybacy ciągną za liny. Tym razem jest co włożyć do wiklinowego sadza. Rybak w łodzi przytrzymuje brzeg sieci. Pozostali trzej mężczyźni stoją na brzegu, powoli wyciągają sieć. Trzech rybaków wyciąga sieć na brzeg, wewnątrz ryby. Dwaj stojący w łodzi rybacy sięgają po nie, wrzucają do wiklinowego, kulistego kosza przez niewielki, zamykany klapką otwór. Słowione ryby należą do różnych gatunków. Jedna z ryb bije się w sieci. Rybak wyławia z wody na dnie łodzi ostatnie ryby. Przed następnym zaciągiem trzeba sieć oczyścić z wodorostów i z raków. Rybak zamyka otwór wiklinowego kosza klapką, przywiązuje ją. Inny mężczyzna wyciąga z sieci niewielkie raki. Jeden z nich trzyma szczypcami sieć. Rybak odrywa go od niej. Połową niewodem towarzyszył niekiedy połów tzw. gantą. Siecią trójwarstwową złożoną z dwóch zewnętrznych płatów o dużych oczkach i wewnętrznego z drobnej siatki znacznie luźniejszego. Płynąca ryba przepychała tę siatką przez duże oko zewnętrzne i więzła w powstałym taksaku. Sieć rozpina się na dwóch tyczkach wbitych w dno. Jej główną krawędź podtrzymują pływaki z topolowej kory, a dolną obciążają ołowiane ciężarki. Pozostaje napędzić ryby i sprawdzić rezultat. Rybacy otrzepują sieć z wodorostów. Tłuczą ją w rzece. Dwaj mężczyźni na łodzi wrzucają sieć do rzeki. Jeden odpycha łódkę przy pomocy wąskiego wiosła. Wyniki połowu zawsze wzbudzały zainteresowanie. Niegdyś jednak bywały obfitsze. Jeśli się powiodło, można było jeszcze przed wojną zarobić miesięcznie około 60 zł, co w budżecie wiejskiego gospodarstwa w Jagłowie było sumą zawrotną. Co czwartek do Jagłowa przyjeżdżali po ryby żydowscy handlarze z okolicznych miasteczek i wtedy opróżniano pękate sadze. Było wówczas we wsi 10 spółek niewodowych, a ponadto jeszcze łowiono ryby gantami, kłomrami, jęcierzami różnych typów i ościami, ale to już raczej na własne potrzeby. Złowione ryby dzieli się na 4 równe części. Podziału dokonuje najstarszy ze spółki. Sprawiedliwie. Rybacy wyciągają sieć. Wciągają ją do łódki. Każdy z nich trzyma jeden z końców sieci. Wychodzą na brzeg, rozciągają sieć. Rybak wyciąga ryby z niewodu. Niektóre z nich są zaplątane w sieć. Jego pracy przygląda się mężczyzna z dzieckiem na rękach. Rybak wyciąga kosz z rybami z łódki. Rybak wysypuje ryby z kosza na trawę, klęka, dzieli na 4 części, usypuje równe stosiki z ryb. Zaczyna od największych okazów, na koniec rozdziela małe płocie. Wszyscy 4 rybacy zabierają swoje ryby, wkładają je do kosza lub siatki.
Ruszają w stronę wioski. Jeden z rybaków oprawia największy okaz. Tnie go od głowy w stronę ogona na kawałki, następnie rozdziela je. Jeden kładzie na stercie ryb, drugi wrzuca do kulistego kosza, trzeci do koszyka. Nieopodal rzeki rozwieszona sieć na wbitych w ziemię drągach. A sieć suszy się tymczasem na specjalnych palikach, tak zwanych pogręzinach, nad brzegiem rzeki. Jeszcze trzeba niewód zreperować, jak zawsze przed następnymi połowami. Tym razem jest to jednak raczej zabieg konserwatorski, bo niewód powróci do muzeum. Antoni Pycz łata sieć drewnianym szydłem, przeplata nić konopną, zaciska ją. Siedzi na drewnianej ławce w izbie. Na białej planszy napis: realizacja Piotr Szacki, Krzysztof Chojnacki, Lech Mróz. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.